Cześć! Dawno temu nagrałam film na temat tego, jak zapisać się na wystawę kotów rasowych organizowaną przez Felis Polonie. Jeśli jesteście tego ciekawi, to link do tego filmu znajdziecie na górze i na dole. Krok po kroku opisuję w nim cały proces zgłaszania kota na wystawę. W filmie tym powiedziałam wam wówczas, że to pierwszy odcinek z serii o wystawach. Ale seria ta nigdy nie nastąpiła. Aż do dzisiaj. Dziś podejmuję ją dalej i na początek opowiem wam o tym, co należy zabrać ze sobą, kiedy wybieramy się z kotem na wystawę. Ponownie będę mówiła o wystawach FIFA, ponieważ te wystawy znam. Brałam w nich udział jako widz, wystawca i steward. A teraz do rzeczy. Co musimy zabrać ze sobą na wystawę? Przede wszystkim kota, przygotowanego do wystawy. Taki kot powinien mieć szczepienia, chip, być zapisany w klubie i zostać zgłoszony na wystawę. Jego stan zdrowia musi być nienaganny, a kot musi być czysty. Dotyczy to nie tylko futerka, ale i oczu i uszu. Regulamin wymaga też, by kot jadący na wystawę miał skrócone pazurki. Przygotowanie kota do wystawy rozszerzyłabym również na przyzwyczajenie go do warunków, w jakich będzie na wystawie przebywał. Kotu, którego zabieramy na wystawy, nie powinniśmy zabraniać siedzieć na naszym domowym stole, ponieważ koty w ringu są oceniane na stolikach właśnie. Powinniśmy zadbać więc o to, by kot na stole czuł się swobodnie i bezpiecznie. Kot powinien też być przyzwyczajony do dotykania i obmacywania jego głowy i ciała oraz do noszenia w pozycji wystawowej. Aby osiągnąć to ostatnie, gdy przenosimy kota w domu, warto robić to właśnie w takiej pozycji. W ten sposób my sami również ćwiczymy poprawną i komfortową dla kota prezentację. Kolejną kategorią są rzeczy wymagane ze względów organizacyjnych. Informacje na temat tego, jakie konkretnie dokumenty musimy ze sobą zabrać na daną wystawę, znajdziemy zawsze na stronie klubu, który ją organizuje. Zwykle jest to książeczka zdrowia lub paszport z wpisanymi aktualnymi szczepieniami. Informacje, jakie szczepienia są wymagane i kiedy powinny zostać wykonane, znajdziemy ponownie na stronie klubu organizującego daną wystawę. Znajdziemy tam również informacje na temat tego, czy na konkretnej wystawie wymagane jest zaświadczenie o zdrowiu kota. Koty białe dodatkowo muszą mieć zaświadczenie od weterynarza o stanie ich słuchu. Dla własnego komfortu warto mieć ze sobą potwierdzenie przyjęcia na wystawę i potwierdzenie uiszczenia opłaty. W dzisiejszych czasach nie ma już jednak potrzeby ich drukować. Wystarczy zapisać je w łatwo dostępnym miejscu na telefonie lub tablecie. Podobnie jest z rodowodem. Niektórzy lubią mieć go na wystawie przy sobie, ale w praktyce nie oznacza to, że musimy zabierać ze sobą rodowód lub jego kopię, bo rodowody FIFA są dostępne w systemie Felis Polonii. Na górze i na dole pozostawię wam link do filmu, w którym wyjaśniam, jak taki rodowód wyszukać. Na wystawę zabieramy kota w transporterze. Najlepiej by był to transporter otwierany od góry, co usprawni kontrolę weterynaryjną. Transporter warto wyłożyć kocykiem z naturalnego materiału. Materiały syntetyczne i plastik, z którego wykonany jest transporter, często powodują elektryzowanie się sierści, przez co futro wygląda nieestetycznie i ciężko doprowadzić je do wystawowej formy. Transporter przyda się nam też do przenoszenia kota między klatką a ringiem, w którym będzie oceniany. Klatki zapewnia organizator i są one odkażane między wystawami, ale niektórzy wystawcy są spokojniejsi, jeśli dodatkowo odkażą klatkę samodzielnie. Popularnym środkiem do tego typu dezynfekcji jest Virkon, zazwyczaj rozpylany za pomocą sprayu i następnie wycierany do sucha. Do nas należy zadbanie o to, by kot czuł się w klatce komfortowo i bezpiecznie. Dlatego będziemy potrzebowali tak zwanego wystroju do klatki wystawowej. Można uszyć go samemu lub kupić w jednej z wielu zajmujących się tym firm. Klatki wystawowe to zazwyczaj podłużne czworoboki ustawione w rzędach. Na wystrój składają się więc tak zwane firanki, które osłaniają boki klatki, tak by kota nie stresował widok kotów w sąsiednich klatkach. Materiał na przód i na tył pozwoli nam zasłonić wnętrze klatki przed zwiedzającymi, gdy zauważymy, że kot jest zmęczony lub zestresowany i potrzebuje odpoczynku. Na przednią ściankę, czyli tę od strony zwiedzających, warto założyć siatkę lub przezroczystą folię chroniącą kota przed rękami zwiedzających. Jeśli jesteście zdziwieni tym, że jako zwiedzający nie powinniście dotykać kotów, to koniecznie zostańcie ze mną. Jeden z odcinków serii poświęcę właśnie tego typu sprawom. Wracając do klatki, jej dno jest również kratowane, tak jak boki, dlatego warto pamiętać, by zabrać coś do podłożenia pod spodnią część wystroju, aby kotu nie zapadały się łapki. Może to być gruby kocyk, karimata lub karton. Reszta wystroju zależy od preferencji kota i naszej fantazji. Popularnymi elementami poprawiającymi komfort kota są legowiska, hamaki i budki. Niektórzy wystawcy decydują się na przywiezienie własnej klatki, co ma swoje niezaprzeczalne plusy. Własna klatka poprawia komfort kota, jest zawsze taka sama i pachnie znajomo, a
także chroni przed niepożądanym dotykiem ze strony zwiedzających. Przed wystawą warto się jednak upewnić, czy organizator pozwala na rozstawienie własnych klatek. Dla kota będziemy potrzebować również misek na wodę i jedzenie oraz wody i jedzenia. Co do misek, dobrze sprawdzają się takie podwieszane na klatce. Zmniejszają ryzyko, że kot w nie usiądzie lub coś na siebie wyleje. Na wystawach zawsze dostępna jest toaleta, a więc i kran z wodą, którą możemy napełnić miskę. Jeśli jednak nasz kot jest wyjątkowo wrażliwy i źle reaguje na zmianę źródła wody, możemy zabrać wodę ze sobą z domu. Co do jedzenia, przestrzegam przed podawaniem kotu próbek karm i przysmaków, które niekiedy dostajemy od sponsorów wystawy, a także przed podawaniem kotu nowego rodzaju karmy kupionej na wystawie. Pamiętajmy, że nigdy nie mamy 100% pewności, jak kot zareaguje na nowy pokarm, a do takich reakcji w skrajnych przypadkach mogą należeć np. biegunka lub wymioty. Wystawa to nie jest czas na eksperymenty żywieniowe. Kot na wystawie jest w nietypowym dla siebie miejscu i sytuacji, co może powodować u niego stres. Powinniśmy więc zadbać o jego komfort, zapewniając takie pożywienie, jakie dostaje zazwyczaj w domu, takie, jakie zna i lubi. Podobnie jest ze żwirkiem. Zazwyczaj na wystawach znajdują się stoiska, na których możemy zakupić żwirek, a czasem nawet ten żwirek jest dla wystawców dostępny za darmo. Jeśli jednak nasz kot jest przyzwyczajony do określonego typu żwirku, to pamiętajmy, by zabrać ten żwirek ze sobą, by nie stresować kota dodatkową zmianą. Do tego powinniśmy zabrać ze sobą małą, płaską, znaną kotu kuwetę, którą w razie potrzeby będzie można wstawić do klatki, lub krytą kuwetę do postawienia pod klatką, jeśli mamy kota, który do załatwiania potrzeb wymaga wyjątkowo spokojnego otoczenia i prywatności. No i łopatka. Nie zapominajmy o łopatce, by mieć czym koci urobek z kuwety wyjąć. A po zakończeniu wystawy pamiętajmy, by żwirku nie wyrzucać do toalety, tylko do kosza na śmieci. Jeśli nie rozumiecie dlaczego, na górze i na dole zostawiam link do filmu na ten temat. Wystawa trwa kilkanaście godzin. Niektóre koty ten czas przesypiają, ale innym się nudzi i mogą chcieć się pobawić, dlatego warto zabrać ulubione zabawki kota lub pieniądze, by kupić zabawki na miejscu. Dobrze sprawdzają się krótkie wędki i zabawki pachnące walerianą lub kocimiętką, które dodatkowo pomagają kotu się rozluźnić i zmniejszają poziom stresu. Podobnie działają spreje z mieszanką tych ziół. Moje koty na przykład bardzo dobrze reagują na spray Remedy. Będziemy potrzebowali również akcesoriów do pielęgnacji futra. Pamiętajmy przy tym, że tak naprawdę futro kota przygotowujemy do wystawy już wcześniej, nawet na tydzień przed wydarzeniem. Kot na wystawę przyjechać powinien już z czystym, przygotowanym futrem. Na wystawie jednak zwykle tuż przed oceną sędziowską dokonujemy ostatnich poprawek, by futro kota prezentowało się najlepiej jak to możliwe. Zazwyczaj używamy do tego szczotek, pudru i sprayów. Dokładny zestaw zależy jednak od rasy i okrywy danego kota. Z uniwersalnych rzeczy warto pamiętać o zabraniu nawilżanych chusteczek i szamponów sprayu. Gdy podróżujemy z kotem, wszystko się może wydarzyć. A jeśli kot w podróży czy na wystawie zwymiotuje kłaczka albo ubrudzi się kałem, może to wymagać umycia zabrudzonego futra. Jeśli kot nie boi się suszenia, to suszarkę na taką ewentualność również warto mieć ze sobą. No dobra, a co z nami? Organizatorzy nie zawsze zapewniają wystarczającą liczbę krzeseł, dlatego warto wozić ze sobą składane krzesełko turystyczne. Pamiętajmy też, by wziąć ze sobą jedzenie, picie lub pieniądze na nie. Wystawa trwa kilkanaście godzin. Zwykle znajdziemy na niej stoiska, na których możemy kupić kawę, wodę lub jakiś poczęstunek, ale nie jest to gwarantowane. Zawsze jednak możemy zamówić na wystawę jedzenie z dowozem z okolicznych restauracji, albo po prostu zabrać jedzenie i wodę z domu. Na dzisiejszych wystawach Felis Polonii bardzo przydatny jest również telefon z dostępem do internetu. Dzięki niemu zyskujemy dostęp do elektronicznego katalogu i przede wszystkim tablicy, na której wyświetlane są numery kotów proszonych do oceny. Tablica ta jest zwykle wyświetlana również nad ringiem wystawowym, ale niestety nie zawsze jest dobrze widoczna. Jak wygląda ta tablica i jak ją interpretować, opowiem Wam w kolejnym odcinku, w którym krok po kroku przeprowadzę Was przez wszystkie etapy wystawy. Tymczasem będę wdzięczna za wszelkie Wasze łapki i komentarze. Dzięki nim wiem, że mnie oglądacie i że te filmy są dla Was przydatne. Do usłyszenia we wtorek.